We're gonna play a little bit of boogie for you. Just a little 3-string boogie. All my life I've been in the dog. I guess that's just where I belong. That's just the way that down the road. Hear my doghouse song. It ain't the kind of blues you have for one day. You're having your whole day long. You got to feel cold as you know. Sing the doghouse song. Normally I tell a long story here about how my stepfather used to beat me. And one day I almost went and got a gun and killed him. I was going to put a bullet in his punk ass ear. But then I decided that was a bad idea. Since I ain't got no time to tell the story today, I just want to tell you that things turned out all right. Look at me now. I don't know why things are so bad. They're all right now. I'm just gonna keep playing my doghouse music. Sing the doghouse song. He thinks he's done right now. He thinks he's done. But I want to tell you now we want to boogie. Sing the doghouse. 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 Tutaj wszystko wyłączone. To ostatnie cięcie jechałem 710 obroty
a poprzednio chyba 560 albo 450, nie pamiętam. I tak idzie, nawet to tak, wiecie co, ładnie to tak wychodzi. Czekajcie, światło tu zapalę, podjadę z powrotem. Aha, tu zostawiłem go. Kurczę, gdzieś wszędzie tutaj wiórów pełno. O, tak się takie lusterko obcina, że chyba zrobiłem dzisiaj trochę bardziej tłuste te chłodziwo. Emulsji dolałem. Znaczy emulsji, ja to tego takiego używam. Niby to jest no nie za bardzo tak do tokarki, ale i w nasze wiertarkę teraz mam suchą. W pile to mam, no i do tokarki, a pierwsze zacząłem używać do wiertarki i co? Plus w ogóle się nie psuje. Nawet jak tam cieknie olej z tokarki, tutaj takie o te ciemniejsze plamy, no to zaczyna olej tutaj pływać. Zero zapachów. I tak, gdzie ja mam suwmiarkę? Czekajcie, czy ja to tu powyłączałem? Teraz wyłączone, dobra. No jakoś tak uczulony jestem, żeby to maszyny nie zostawiać tego włączonej. Aha, w kieszeni mam. Jak to mi Geniu napisał w komentarzu, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. No to proszę bardzo. Dwa takie te uciąłem tulejki, to będą tu. Coś takiego. Znaczy to jeszcze będzie do obrobienia. O. Bo otwory jechałem wiertłem 34, 25. Zobaczymy, czekajcie, tylko wyzeruję, ile to rozbiło, bo to też tak patrzyłem, raz szybciej, raz wolniej. 34, a to coś nie tak. No, 34, 20, 32. Od tej strony nie robiłem, no bo to sobie wkręcę w ten, w uchwyt każde osobno. I teraz, no jak zwykle, rybakowi porada jest potrzebna. To mam 34 z haczykiem, niecałe 34,5. Wałek jest 35. No, przyjmijmy, że 35. Tutaj to jest wytłuczone. Ale teraz tak, ja to będę spawać. Znaczy, to może zostawię, albo dwie wytnę równe, bo blachy chyba mam, blachy mam 14 albo 16, a tu jest blacha 12. Czekajcie, tak gdzieś bez farby. No, bo to farba, no ale to tu jest 12 mm grubość blachy. Ja mam, mówię, albo 14, albo 16. Zobaczę, co tam jutro koparką wyciągnę z podziemi i wytnę chyba dwa nowe takie, to sobie zostawię, żeby tutaj mieć ten wymiar. Dwa nowe takie banany sobie wypalę. Tu zrobię tak po promieniu, żeby to do tego pasowało. I teraz, no to pytanie moje, bo jest w minusie ten otwór. Nie chcę go robić, no bo pewnie, że to by było łatwiej chwycić tak jak teraz w uchwyt, w tokarkę, przelecieć, żeby to tak lekko suwliwie było na ten. Chociaż tu nie musi być suwliwie, bo to akurat jest przeszczelone tutaj zabezpieczeniem, że nawet tak na wcisk jakbym to zrobił. Ale tak, spawając, a tu jednak te spoiny takie dość solidne są, pachwinowe, że podejrzewam i tak ten wymiar mi ucieknie. I mój plan jest taki, to zrobić
Znaczy jeszcze drugi komplet muszę takich tulei, no bo to dwa takie banany są potrzebne, te szelki. Zrobić dwa komplety, czyli 4 tuleje, 2 blachy wypalić. Wtedy obspawać na gotowo. Spawając to ja bym to sobie ze starego stworzenia jakiegoś albo z czegoś bym sobie zrobił dwa takie prowadzące, żeby to w osi stało. Tak wiecie, no jedno z drugim, żeby nie przekosić tak jak te stare były, że to 1/3 otworu było przesunięcie. To bym mówię, albo tuleje zespawał do kupy, wspawałbym te szelki i wtedy być może jak to razem by było pospawane jedno z drugim, albo rozwiertakiem, no albo jakoś, no nie za bardzo jest to jak w tokarkę chwycić. Kurczę, no nie mam uchwytu czteroszczękowego, bo też to tak muszę wykombinować, ale ja sobie z tym poradzę. Tylko dzisiaj chciałem tuleje wyciągać, zapomniałem to z Jackiem jeszcze zrobić. Wybić albo wypalę je. I to muszę zrobić tutaj bo tu jest 43, a muszę roztoczyć na 50, żebym miał na te hartowane tuleje nowe, co tam jeszcze w kartoniku są. No to jak tutaj mamy ściankę 12,7, 13, czy to tam no 14, tak to tam tutaj to wytarte od tej strony. Tu może będzie w niej 14. No, to dużo, tutaj mi to nie ucieknie na tym, że to na 50. No dobra. Tej ścianki tu jeszcze zostanie to, bo myślałem nową tą rurę, to odpalić też tutaj ściąć i nową robić, ale wykorzystam to co jest. Koparka u mnie, mówię, raczej nie będzie miała jakiegoś ciężkiego żywota w kamieniołomach. Wystarczy. A w razie jak się porozciągają te otwory, że tuleje będą zewnętrzną średnicą latać luźno, czy popękają, cokolwiek się z tym będzie dziać, no to co? Nauka będzie, że jednak ścianka była za cienka. I dobra, i to tak teraz, no mówię, no doradźcie mi tylko, czy dobrze myślę, że to jak będę miał 4, to tak tuleje z tuleją zespawać, wtedy wspawać te banany, co już będę miał wypalone z blachy, i chyba jak będą jeszcze, mówię, zespawane, to przelecę rozwiertakiem. Kurczę, dużo będzie na ten rozwiertak. Jak to mam, ile tutaj? 34,5. Nie mam 34,5. Z tej strony to mam jeszcze nie tego, faski nie ma. 34. No dobra, to kurczę 8 dych rozwiertakiem. To nie, to ja to jeszcze sobie chwycę w uchwyt każde po kolei i wytaczakiem pojadę tak na przykład 34,85. To i tak podejrzewam, przy spawaniu będzie skurcz, że będzie trzeba jechać rozwiertakiem. Dobra, suwmiarkę wyłączę, bo kiedyś nie wyłączyłem. No jeszcze zapomniałem, ale to myślałem, że to z automatu się wyłączy, ale rano przyszedłem, a ona jeszcze świeciła. No i dobra, i to tak chyba tyle w tym. Aha, tu się wam chyba nie chwaliłem. Wy byliście na siku, a ja naklejki nakleiłem. Komatsu PC30-1. Pierwsza seria. No i tu jeszcze taką, bo zamówiłem sobie takie zwykłe i taką czcionkę, coś takie, nie pamiętam jak to się nazywa, ta czcionka, no ale przy ciut nowszych takie widziałem, no bo trudno, żeby na takich starych takie coś było, o, że praktycznie, no, prasa zasłania, cholerski świat. Tu mamy, no i tu mamy. Nawet nie wiem, bym musiał, bo one takie
Na Sprinterze mam takie odblaskowe, że to jak w światłach, to, ale te są chyba zwykłe takie te. Cała reszta koparki jest odblaskowa, to też wystarczy. Tu sobie tak z Jackiem zrobiliśmy na ten ręcznik do rąk i streczem owinięte, że to mi tutaj nie będzie stukać. Węże chyba jeszcze ten oplot stalowy obetnę, bo nie ściągnę tutaj przez te zakucia i trochę nawinę taki, wiecie, taką taśmę takie do węży jest, bo to jednak będzie próć. Tutaj to są specjalnie takie blachy, ale no po co to drzeć i tego. Tak jest w miarę. Aha, jeszcze muszę smarownicę napakować i ten z tej mojej smarownicy to już widzę, że się będzie ten Zyga i Jarek pod nosem śmiać. Tym bardziej Jarek, że to tyle roboty, żeby tutaj nabój wymienić, bo on ma lepszą. No i fakt, lepsza, bo to wykręca, wkręca i jedzie dalej bez tego babrania. Wcale nie mówię, że jest ta najlepsza. Dobra, tyle chyba w temacie. To powyłączane. Idę do domu. Trochę dzisiaj popadało, nawet nie patrzyłem w deszczomierz ile. Pójdę sobie zobaczyć te rynny, czy to tam nie odpadły, czy... Oła, światło nie zgasiłem i drzwi muszę zamknąć, bo kot ucieknie. Dobra, patrzę, to i tak koniec prądu zaraz w kamerze. No to trzymajcie się, cześć, na razie. Jutro dalej walczę.